Nowa fabuła FNAF-a, czyli historia od Hellpointa do przodu, jest prosta, jest spójna. Ciężko ją zrozumieć, bo to niestety jest FNAF, to będzie zagadka. Jeszcze Security Breach dużo nam zamącił, bo boss fight Burn Trapa był niedokończony. A jeśli wiesz czego szukać, wszystko jest jasne. Dlaczego jednak nie wiemy? Obwiniam trochę Scotta, obwiniam też teoretyków. Obwiniam teorię o żony Williama, o Night Marion, o Circus Baby Hiomi z tym. To wprowadza zamęt. W nowych grach jest tylko i wyłącznie Mimik. Dzisiaj o Mimiku, a więc o zakończeniu DLC Ruin, czyli uwaga, spoilery. Mam nadzieję, że wszyscy już tę grę znacie. Eleven przeszedł już wszystko co najważniejsze, wiele innych youtuberów też tak zrobiło, ale możecie nie wiedzieć o co chodzi z Mimikiem. Może myślicie sobie, skąd mam wiedzieć, nie czytałem książek. Ale postać Mimika jest w grach przedstawiona, po prostu, niestety, we FNAF-owy sposób. Więc dajcie mi moment. Spróbuję wyjaśnić Mimika, spróbuję wyjaśnić ten cały wątek nowej fabuły FNAF. Obejrzyjcie też filmik Dłoko na jego temat. Omówił Mimika tak normalnie i chronologicznie, zaczynając od książek i zrobił to bardzo dobrze. Ja zrobię to po swojemu, tak trochę bardziej z perspektywy gier, z perspektywy intencji za tymi grami. I wydaje mi się, że oba filmy będą pomocne na swój sposób. Mimik istniał już w 2019 roku, już w Hellpointed, ale ta nazwa jeszcze nie była ważna, bo ta gra zaczyna po prostu wątek wirusa i tak to mieliśmy rozumieć. Fazbear Entertainment tworzy grę VR, każą zeskanować stary sprzęt i nagle cały projekt infekuje niebezpieczny program, Glitch Trap. O tym jest cała historia. Ma on kontakt z Jeremym i doprowadza go do szaleństwa. Ma on kontakt z Tape Girl i ona go dekompiluje. Potem trafia na Vanessę, która go uwalnia i która pada jego ofiarą. Staje się Vani. Historia opowiada po prostu o tym, że tajemniczy wirus chieje zamęt. No i gra kończy się cliffhangerem. Wirus powróci. Dalej będzie siał zamęt. O tym jest cała nowa fabuła. Nie wiemy kim ten wirus jest. Hellpointed nam jeszcze tej odpowiedzi nie podaje, ale poznamy ją później. Taki był zamysł tej gry. Mieliśmy robić teorie, popełniać błędy i powoli zbliżać się do prawdy. No i błędnie uznaliśmy, że ten wirus to William Afton. Ja tak myślałem, tak mieliśmy myśleć, tak to zostało napisane. Ale już od początku wiele osób domyśliło się twista. Nawet MatPat stwierdził, że William już nie żyje, więc nie może być tym wirusem. Miał rację, choć jeszcze nie znał pełnej historii na jego temat. A pełną historią jest Mimik i wydaje mi się, że całe DLC Ruin dosyć porządnie go przedstawia. Celem Mimika jest imitować innych, to samo uczące się AI. Patrzy na ciebie, widzi twoje ruchy, a potem je powtarza. W DLC po raz pierwszy zostaje to przedstawione w bardzo wyraźny sposób. A jak to działa w Hellpointed? Co tam widzi? Całą fabułę Five Nights at Freddy's. Program kradnie model Spring Bonniego i zaczyna imitować tego Spring Bonniego, który w Pizza Party zaciąga małe dzieci na zaplecze. Mimik staje się tutaj Williamem Aftonem. Nie mogliśmy się tego jeszcze domyśleć w 2019 roku, no niby mogliśmy, wskazówki były, ale były to wtedy słabe wskazówki, bo widzimy na przykład, że wirus powtarza słowa Tape Girl. Od samego początku istniały teorie, że to on stworzył ostatnią kasetę na bazie głosu Tape Girl, a więc ją imituje, mimikuje. Warte uwagi jest też to, że wirus nie ma swojej własnej formy, a korzysta z modelu z gry. Imituje to, co znajduje się w grze. Ale no, to było za mało, żebyśmy to poprawnie rozwiązali. Mieliśmy dostać więcej, a po czasie wrócić do Hellpointed, spojrzeć na tę grę trochę inaczej. Tak to rozumiem. A co się z tym wszystkim wiąże? William Afton nie żyje. Tym razem już na dobre. Seria dostała soft reboot, co oznacza, że wszystkie poprzednie gry wciąż są kanoniczne, ale stara historia tutaj się urywa. Nie ma już Williama, Goldena, Mike'a, Henry'ego ani Elizabeth. Do pewnego stopnia to widzieliśmy, mówiłem o soft reboocie, ale wciąż doszukiwaliśmy się tutaj Williama, nie ma go. Glitch Trap to jest zupełnie nowa postać, którą dopiero mieliśmy poznać. I ten nowy wątek ma nowe postacie. Mamy Jeremiego, Tape Girl, Vanessę, Mimika, Grzesia, Kasię, Glamrock Freddy'ego i innych. Nie potrzebujemy tutaj nikogo ze starej fabuły. Historia wciąż jest o animatronikach, ale korzysta z nowych motywów. Jest mniej duchów, dużo więcej zaawansowanej technologii, roboty już praktycznie samoświadome. To nowa historia wykorzystująca zupełnie inny potencjał animatroników. Dosyć wyjątkowe podejście jak na FNAF. Nie wszystkim się spodoba, rozumiem to. Wiele osób chce powrotu do korzeni tej serii, ale no taka jest wizja autora i z tym nie można się kłócić. Możesz nie lubić tej wizji, ale nie oznacza to, że autor musi coś zmienić. Autor robi co chce. No ale opowiedziałem, jak ten wątek wirusa powinien był działać, ale tak nie działał. Doświadczyliśmy czegoś zupełnie innego. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Widzieliśmy tylko Williama.
W pewnym momencie w ogóle zapomnieliśmy o wirusie. Chcieliśmy, żeby Vani była swoją osobną postacią, ale Vani to wciąż był ten wirus. Potrzebowaliśmy pomocy, żeby wrócić na dobre tory, a zamiast tego dostaliśmy Burntrapa, czyli Springtrapa w miejscu, gdzie Springtrap ostatnio był. To oczywiste, że uznaliśmy, że to jest William. To nie był fajny twist, słabo to zostało poprowadzone. Ale dużo będę obwiniał też nowe teorie, bo Scott namiesza, jasne. Ale kiedy teoretycy gadają o wielkim powrocie Circus Baby, o żonie Aftona jako CEO firmy, albo o tym, że Night Marion jest całym pizzaplexem i jeszcze podpierają to bezsensownymi źródłami, to jak to ma widz rozumieć? Może tylko uznać, że youtuber wie lepiej, a on nie za bardzo do tyłu. Tak to nie powinno wyglądać. Obecne teorie nie szukają już fabuły, a skupiają się na losowych podobieństwach. Każda nowa postać to musi być stara postać, ugryziony dzieciak, Elizabeth, Mike. Wszyscy to roboty i to jeszcze Charlie Boty z komiksów z trylogii. Tak nasze teorie wyglądają, a nie powinny. To jest głupie. Skupmy się na tym, co te gry faktycznie przedstawiają, a nie do czego są podobne. Bo nic z tego nie wychodzi. Zostawmy Charlie Boty w spokoju, proszę was. Dlatego chcę, żeby dało się za tą serią nadążyć, więc mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Fundament całej nowej fabuły jest dla mnie jasny. Gry po prostu wprowadziły wirusa i powoli go wyjawiają. Na tym trzeba się skupić. Co więcej na temat tego wirusa wiemy? Bardzo dużym podłożem tego wątku jest Fazbear Entertainment. Tylko to przetrwało ze starej fabuły do nowej. Henry pokonał Williama, ale Fazbear Entertainment wróciło i są jeszcze gorsi niż wcześniej. Bo już w starej fabule byli zagrożeniem. Nawet bez Williama to oni wciskali pracowników do zatrzaskowych strojów. Nie dbali o BHP. Ich reakcja na duchy też nie jest normalna, bo choć roboty zabijały, to wciąż wyciągali z nich tyle, ile tylko mogli. A jak wygląda Fazbear Entertainment w nowej fabule? To nie odpowiadamy za to, że wirus nawiedził Help Wanted. Cieli koszta i ten niebezpieczny sprzęt został zeskanowany do gry. Samo Help Wanted to jest w ogóle cała wielka intryga, że oczyszczałem swoje imię ze wszystkich tzw. plotek na temat ich starej działalności. Ale to nie były plotki. Wirus oczywiście korzysta z każdej niedbałej polityki firmy i ludzie masowo giną, a Fazbear Entertainment umywa od tego ręce. Wirus poprzez Vanessę trafia do Special Delivery. Vanessa pracuje jako ochroniarz w tym programie wypożyczania robotów. W jej głowie siedzi wirus i ma rozdwojenie osobowości. Ta prawdziwa Vanessa jest szantażowana przez drugą osobowość. Sama sobie kupuje prezenty z pogróżkami. Wirus hakuje system innej firmy i ich animatroniki, przez co tamta firma praktycznie przestaje istnieć. Rozwija to trochę wirusa, bo kontrolowanie całej armii robotów będzie istotne w Security Breach. Lepiej poznajmy Vanessę i jej los po Help Wanted. No i ta gra kończy się tym, że Vanessa dostaje paczkę z częściami do stworzenia strojów Vani. Jest to fajne wprowadzenie. Ale e-maile Security Breach w pewnym momencie zostały wstrzymane i nigdy ich nie dokończyli. Nie dostaliśmy ich poprawnie. Normalny fanserii nic o nich nie wie. Dlatego ten wątek nie jest aż tak ważny. I tak większość z tych rzeczy poznajemy w Security Breach. A o czym jest Security Breach? Wkraczamy do pizzaplexu, jak się okazuje, Vani ma nad nim już pełną kontrolę. Wszystkie roboty, wszystkie staffboty pracują dla niej. Poza Freddym z jakiegoś powodu. Kiedyś w pizzaplexie pracowali ludzie, ale zostali zastąpieni staffbotami, mimo że roboty działają gorzej niż ludzie. Easter eggi sugerują, że ci poprzedni pracownicy zginęli. No i Security Breach już bardzo wyraźnie omawia temat Vanessy. Jej osobowość Vani jest kontrolowana przez Glitch Trapa i kiedy ten wirus ginie w Princess Quest, Vani przestaje istnieć, Vanessa jest wolna. Fani chcieli zrobić z niej nowego głównego złoczyńcę, ale ona nigdy nie miała nim być. Jest tylko przedłużeniem dla wirusa. Ale jest też Burntrap. Postać pojawia się w podjemnym, ukrytym Freddy Fazbear's Pizza Place i uważaliśmy, że to William Afton. Kto inny miałby nosić na sobie zwłoki, co nie? Ten robot też ma moce hakowania, kontroluje wszystkie glamroki, nawet Freddy'ego tym razem. Pytanie tylko, kim jest Burntrap? Czy Burntrap i Glitchtrap to jedna i ta sama postać? Dużo było debat na ten temat. Jak mówiłem, nie jest fajnie, że nam nogę podłożyli i musieliśmy myśleć, że Burntrap to William. Ale tłumaczę to sobie tak. Security Breach było niedokończone. Burntrap miał inaczej zostać przedstawiony i może miało to dobrze działać, nie wiemy. Ostatecznie wyszło tak, że dopiero DLC ten wątek naprawia i znacznie lepiej omawia. No i nie jest to jakiś retcon, bo wiele osób myśli, że zmienili go z Williama w Mimika na ostatnim chwilę. Tak nie było. Wiemy, że książki były pisane już od 2019 roku i każda gra ma wskazówki w stronę Mimika. Security Breach też ma rzeczy używane w teoriach, bo jest pacjent 46, który kłamie terapeutkom. Zamiast opowiedzieć o swojej własnej rodzinie, którą wiemy, że ma, to z jakiegoś powodu zhakował Vanessę i opowiada jej historię. Mimikuje, a tak naprawdę nic z tego nie ma. Wpada z tego powodu tylko w tarapaty. Ostatnio też dużo mówi się o tych wszystkich rysunkach w pokoju z endoszkieletami. Te rysunki przedstawiają właśnie takie mimikowe zachowanie. No i Mimik w końcu wyjaśnia nam pokój z karteczkami. To nie jest pokój Gregory Bota jakiegoś. Ten pokój jest po prostu związany z Mimikiem. Także nie ma żadnego powodu szukać tutaj retconu. Problemem FNAF-a nigdy nie były retcony, a zamiast tego niejasny storytelling i Scott podkładający nam nogę.
No, ale właśnie DLC Ruin po raz pierwszy dało nam faktyczne, bezpośrednie informacje na temat Mimika. No, chyba to jasno widać. Mamy robota, który imituje Grzesia. Bardzo mi się podoba, że Mimik chyba szczerze wierzy, że jest Gregorym. Wariuje, kiedy Cassie mu nie wierzy i wydaje mi się, że to tym bardziej zakreśla jego rolę. Ciekawe, jakby zareagował, gdyby mu uwierzyła. Ale no, został normalnie przedstawiony. I żeby było jasne, Mimik to Burntrap. Ostro się przebudował, ale widać w nim części Burntrapa, no i znajduje się w tym podziemnym Freddy's. Więc jest albo Burntrapem, albo Blobem, czyli Burntrapem. A skąd w ogóle Mimik wziął się pod Pizzaplexem? Zgodnie z informacjami z gry, nie wiemy. Grzegorz dosłownie mówi, nie wiem czym ten robot jest, ale był tutaj uwięziony naprawdę długo. Z perspektywy gier tylko tyle jest ważne. Skoro siedzi tutaj od dłuższego czasu, to tym bardziej musi to być Burntrap, bo gdzie indziej miałby być podczas tamtego endingu. A skoro o endingach mowa, Burntrap ending nie jest poprawnym zakończeniem podstawki. DLC daje nam dużo wskazówek, że historia kontynuuje z Princess Quest. Glitch Trap został zniszczony, a Vanessa połączyła siły z Grzesiem. Jakby no, Vani nie ma w grze w ogóle, a gdyby walka z Burntrapem się wydarzyła, to na niej powinna się historia skupić. Vani wciąż miałby kontrolę nad placówką, a Mimik nie musiałby prosić o pomoc Cassie. Tak nie jest. Maszyna do gry Princess Quest jest przebita mieczem i to jest bardzo wymowne. No a ta informacja potwierdza nam, że Burntrap i Glitch Trap to osobne postacie, bo Mimik wciąż funkcjonuje po zniszczeniu Glitch Trapa. Oboje są w pewnym sensie mimikami. Jeden to robot, a drugi to raczej samo oprogramowanie w formie wirusa. I Glitch Trap zginął, a w jego miejsce pojawił się MXES. Vanessa najwyraźniej zmieniła swoje złe alter ego w coś dobrego. I ten antywirus jest duchowym następcą wirusa. Zabawne. Fani znaleźli dużo fajnych podobieństw między nimi. No i uważam, że Mimik imituje Williama Aftona tylko dlatego, że robi to Glitch Trap. Bo wyobraźcie sobie, Mimik jest tutaj uwięziony, ale Glitch Trap nagle przejmuje kontrolę nad całym Pizzaplexem. Oba programy nawiązują ze sobą kontakt i Mimik widzi samego siebie, ale innego, to samo oprogramowanie. Dlatego właśnie staje się Williamem. Ma to o tyle sens, że po zniszczeniu Glitch Trapa Mimik wycofuje się do takiej podstawowej formy. Dlatego wygląda tak jak wygląda. Zaczyna imitować inne rzeczy. W tym Grzegorza. I nie będę się teraz jeszcze o tym rozgadywał, ale fabuła wygląda tak, że Grześ zniszczył Glitch Trapa, a potem zmierzył się z Mimikiem. Ale w zupełnie inny sposób niż to zakończenie przedstawiło. Razem z Vanessą oszukali go, uwięzili za tą ścianą i postawili w placówce antywirusa MXES, żeby Mimik nigdy stąd nie wyszedł. I wyraźnie to w grze widać. Jest plecak Grzesia, jest walkie-talkie. Dlaczego Mimik mówi do nas przez walkie-talkie z podobizną Freddy'ego? Bo najwyraźniej Grzesiu mu je dał. Użył tego walkie-talkie do oszukania robota. Jest to bardzo ciekawy temat, ale omówię go kiedy indziej. Ważne jest tutaj tylko to, że Mimik poznał Grzesia przez tą walkę i pewnie właśnie dlatego zaczął go imitować. Tak Mimika przedstawiam gry. Dużo dobrych wniosków można wyciągnąć i może odkryjemy jeszcze więcej. Minęło zaledwie kilka dni od DLC. Na pewno jest tutaj więcej. Co jak co, nie uważam, że czytanie książek jest niezbędne w zrozumieniu tego, kim złoczyńca gry jest. Czytanie książek pomaga nam wyciągnąć znacznie więcej szczegółów na jego temat, ale nie jest niezbędne. A nie jest trudno nadrobić informacje krótkim streszczeniem na YouTubie. No i dam wam takie streszczenie. Co książki mówią o Mimiku? Pamiętajcie, to są ważne informacje, ale nie są niezbędne, żeby zrozumieć gry. Ludzie, którzy nie wiedzą o książkach, są zadowoleni z Mimika, a ludzie, którzy nastawiają się, że odpowiedzi są w książkach, mówią, że nic nie rozumieją. No i problem jest jasny. Ja bym się kłócił, że Mimik jest w grach tak samo dobrze wyjaśniony jak William. Obejrzyjcie filmik Dołko, bo on też fajnie streszcza tego Mimika. Mimik to robot stworzony przez geniusza inżyniera Edwina Murraya w latach 80. Z początku robot służył jedynie zabawianiu syna Edwina, ale ten syn wkrótce zginął w wypadku. Edwin był załamany i całą swoją wściekłość wyładował na robocie, zniszczył go. Okazuje się jednak, że Mimik przetrwał. Nauczył się od Edwina agresji i historia sugeruje, że bezpośrednio otrzymał jego negatywne emocje. Stał się odrobinę świadomy. I to nie jest tak, że mimikuje wszystko, co popadnie. On coś tam myśli. Zaczął zabijać ludzi w bardzo groteskowy sposób, przy użyciu ruchów, których się nauczył. Tymczasem Edwin zatrudnił się w Fazbear Entertainment i sprzedał im swoje maszyny, w tym Mimika. Ale wiele grup osób zginęło, żeby tego Mimika zdobyć. No i ta technologia przez jakiś czas była testowana. Firma chciała ciąć koszty i stworzyła endoszkielety na bazie Mimika, które miały uczyć się rutyn poprzez wzrok. Ale zaczęło być groźnie, bo zaczął imitować ruchy pracowników. Jeden z nich zobaczył coś okropnego i bardzo możliwe, że chodziło tutaj o zabójstwa Williama Aftona. Robot szybko wyszły z życia, ale ta technologia wróciła w czasach Pizzaplexa. Istnieje na przykład robot o nazwie Storyteller, który miał korzystać z oprogramowania Mimika, żeby samemu wymyślać nowe historie na bazie starych. Miał wpływać na osobowość glam rocków,
jakby pisał im fabułę do przodu, ale to z jego winy stały się niebezpieczne i niestabilne, tak jak je widzimy w grze. Na epilogie opowiadałem też o tym, że Mimik trafił do podziemnego Freddy Fazbear's Pizza Place i powoli coraz bardziej stawał się Burntrapem. Firma chciała zrobić z tego miejsca muzeum i z początku dobrze im szło, ale trafił tutaj Mimik. Robot miał pomóc w sprzątaniu, kazali mu rozerwać, rozczłonkować stare roboty z pizzerii, ale on wykonał to polecenie, a potem ruszył na ludzi. Zaczął rozczłonkować pracowników i z tego powodu został tu uwięziony. Do tego miejsca włamało się później też parę nastolatków, którzy się tutaj zatrzasnęli i powoli ginęli z rąk Mimika. Czy wiecie, co na Mimiku robią czyjeś zwłoki? To szkielet dziewczyny o nazwie Kelly, jednej z tych dzieciaków. To się wydarzyło czystym przypadkiem. No i książki jeszcze się nie skończyły, więc nie wiemy jeszcze nic o stroju Spring Bonniego, ani o tym, jak Mimik już bezpośrednio stał się Burntrapem. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, możemy wydedukować, że Mimik trafił do podziemia i stał się Burntrapem, a jakiś inny sprzęt z oprogramowaniem Mimika trafił do Help Wanted. Uważa się, że to jest ten Mimik, który widział zabójstwa Williama, a więc wie jeszcze więcej na jego temat, niż to było powiedziane w Help Wanted. Przejął model Spring Bonniego i Spring Bonnim się stał. Poprzez Wani trafił do Pizzaplexa i dwie różne części Mimika połączyły siły. Tyle wynika z gier i z książek. Do końca roku dowiemy się z książek jeszcze więcej, bo one wciąż wychodzą, a po drodze jeszcze będzie Help Wanted 2 i bardzo mnie ciekawi, jak ta gra połączy się z wątkiem wirusa. Ale chcę tutaj jeszcze porozmawiać o samym istnieniu książek. Jak myślicie, czy to dobrze, czy źle, że fabuła Mimika jest omawiana nie tylko przez gry, ale też przez książki? Czy pamiętacie, że Security Breach miało wyjść w 2020 roku? Wyobraźcie to sobie. Steelwood Studios wyrabia się z terminem. Tworzy kompletną grę z dobrze przedstawionymi wątkami. DLC wychodzi rok później i w 2021 roku mamy już całą fabułę przedstawioną w grach. Dopiero potem, w styczniu 2022, wychodzi pierwsza książka Tales from the Pizzaplex. Wydaje mi się, że taki był plan. Wydaje mi się, że książki miały wyjść dopiero po wydaniu pełnego Security Breach. Tak byłoby chyba lepiej, prawda? Niestety wyszło jak wyszło, Security Breach opóźnił się o cały rok, a wciąż wyszedł niedokończony i wiele z niego wycięli. Dlatego to nie jest tak, że chciwy Scott i chciwy Scholastic napisali książki, żebyś ty w ogóle zrozumiał tą grę. Chaos wynika z tego, że gra się wyglebała, cały ich grafik się posypał, dostaliśmy rzeczy w złej kolejności. Gdyby Security Breach nie było nazbyt ambitnym projektem, to poznalibyśmy tą historię już dawno temu, a dopiero teraz Mimik zacząłby się pojawiać w książkach. I to byłoby moim zdaniem lepiej. Dlatego jest źle, to się nie zmienia, ale pomaga nam to zrozumieć, dlaczego jest źle. Jestem pewny, że autorzy swoje błędy zrozumieli, bo to oni najwięcej w tym chaosie tracą, a nie my. I jest to moja osobista opinia, ale nie wydaje mi się, że istnienie książek jest czymś złym. Fandom ciągle prosił Scotta o odpowiedzi. Gdybyśmy dostali komentarz na Reddicie albo teaser na Scott Games, który składałby się wyłącznie ze słowa Mimik, to fandom by zwariował ze szczęścia. Ale Scott postanowił, że zrobi coś więcej. Po raz pierwszy w historii całej serii postanowił dać nam bezpośrednie odpowiedzi i zrobił to poprzez książki. Format ma sens. Mogą się wykazać, mogą bardzo rozlegle te wszystkie wątki rozwinąć, mogą dać fanom coś więcej. I bardzo fajnie. Z tego punktu widzenia to wydaje się, że nie ma żadnego powodu, żeby tego nie robić. Ale jednak haczyk jest, bo po pierwsze, co już mówiłem, opóźnienia Security Breach wszystko zrujnowały i Mimik najpierw został wyjawiony w książkach, a dopiero potem w grach. Po drugie, co jest jeszcze większym problemem, książki spowodowały ogromne podziały w fandomie. Niektórzy ludzie wiedzą mniej fabuły, a inni wiedzą jej więcej i to jest problematyczne. Ma to też duży wpływ na teorię, bo kiedy teoretyk wchodzi głębiej w książki, to widzowie przestają rozumieć, o czym on w ogóle mówi. Dlatego bardzo doceniam streszczenia opowiadań. Streszczenia są pomocne. Bardzo mi się podobał ten film Dołko o Mimiku, bo on po prostu stwierdza fakty, zamiast robić jakieś zaawansowane teorie. Mimik nie jest już tajemnicą. Mimik jest jasno przedstawiony w książkach i to nie jest żaden paralel. Nie wiadomo czego, tylko robot Edwina Murraya, który stał się zły. Tylko tyle. No i ode mnie na dzisiaj to tyle. Mimik był z nami od dłuższego czasu, ale z początku Steelwood Studios po prostu pokazał nam wirusa, który trafił do gry Help Wanted. Cały ten nowy wątek historii polega na tym, że powoli poznajemy, czym ten wirus jest. No i popełnili po drodze wiele poważnych błędów w przedstawieniu tej historii, ale nic na to nie poradzimy. To, co teraz widzimy, jest bardzo ważne, bo po raz pierwszy faktycznie stoimy na nogach i faktycznie wiemy, co się dzieje. I czy wszystko w tym filmie było dla was zrozumiałe? Bo to jest bardzo ważne, żeby zadawać pytania, dostawać odpowiedzi i nadganiać tą fabułę właśnie teraz. Jeśli czegoś z tego filmu nie zrozumieliście, to zapraszam do sekcji komentarzy i spróbuję wytłumaczyć to najlepiej jak tylko mogę. Zależy mi na tym, żeby wszyscy czuli się tu dobrze, więc ważne jest poznać, ważne jest zrozumieć jak najwięcej różnych punktów widzenia. Nowy wątek fabuły jest bardzo fajny. Cieszę się, że intencje w końcu stały się jaśniejsze. Mam nadzieję, że okaże się to wielką pomocą w zrozumieniu fabuły Help Wanted 2. To wszystko wygląda bardzo obiecująco. A na dzisiaj to wszystko.
To oczywiście nie będzie jedyny film na temat dielskich ruin, więc szykujcie się na więcej. Będę omawiał całość fabuły i zakończenia w różnych filmach, więc czekajcie na to.